Hej, witam was na kanale Highcar, z tej strony Michał i zapraszam na test Kia Sportage. Jest to już piąta generacja tego modelu, który w Polsce jest w czołówce najlepiej sprzedających się nowych samochodów. Myślę, że nie jesteście zbytnio zdziwieni tą statystyką, ponieważ na ulicach jest ich mnóstwo, a też łatwo jest je zauważyć przez dosyć odważną stylistykę, oczywiście jak na rodzinnego SUV-a. W dodatku mam tutaj wersję GT Line, która dodaje kilka elementów stylistycznych. Zacznijmy jednak od koloru tego egzemplarza, a jest to czerwony lakier o nazwie Infrared, bez czarnego dachu, ponieważ jak widzicie już sama gama kolorów jest mocno rozbudowana, a do tego większość z nich może być połączona właśnie z czarnym dachem. Z przodu widzimy charakterystyczne światła, nowe logo Kia, a także mnóstwo elementów z czerni fortepianowej, w tym ogromny grill z logo GT Line. W dolnej części zderzak jest lekko przemodelowany w stosunku do wersji podstawowych wraz z taką szarą listwą. Z profilu od razu rzuca się w oczy srebrna listwa okien, która ma swoją kontynuację także na słupku C, jednak o kilka centymetrów wyżej, co wygląda trochę dziwnie. W dolnej części mamy delikatne nakładki na nadkola oraz na drzwiach, a w wersji GT Line wyróżniają czarne lusterka. Na koła, które tutaj mam, składają się szare felgi przeznaczone specjalnie dla tej wersji w rozmiarze 18 cali i opony 235×55. W innych wersjach dostępne są jeszcze inne wzory w rozmiarach od 17 do 19 cali. Z tyłu widzimy listwę łączącą oba klosze świateł, które jednak nie świeci, co zobaczycie w ujęciach nocnych, trochę czarnego błyszczącego plastiku w dolnej części, a także taki mały szary dyfuzorek, pod którym kryje się pojedyncza rura wydechowa. System bezkluczykowy działa tak jak w Exidzie, więc dzisiaj pokażę wam coś ciekawszego. Najpierw musimy się upewnić, że samochód jest zamknięty. Potem przytrzymujemy górny przycisk z napisem Hold, a następnie przytrzymujemy przycisk ze strzałką do przodu. Światła się zapalają i teraz możemy już wyprowadzić naszego Sportage'a na spacer. W momencie opuszczenia przycisku Kia się zatrzyma, ale może to też zrobić samoczynnie, gdy wykryje przeszkodę. To samo możemy zrobić w tył i zasada działania jest dokładnie taka sama. Ten feature dostępny jest tylko w dwóch najwyższych wersjach wyposażenia z hybrydą lub hybrydą plug-in. Swoimi wymiarami Kia Sportage plasuje się mniej więcej po środku stawki w swoim segmencie, a prześwit 17 cm jest raczej z tych mniejszych. System bezkluczykowy zawiera też opcję inteligentnej tylnej klapy. Może się ona sama otworzyć, gdy podejdziemy do niej z kluczykiem i chwilę odczekamy. A skrywa ona bagażnik o pojemności 587 litrów w wersji hybrydowej. Pozostałe wersje napędowe delikatnie się różnią, ale to tylko ze względu na pojemność schowka pod podłogą. Boczki bagażnika wykończone są z twardego plastiku, który może się rysować. Mamy wejście 12V, dwa haczyki na reklamówki, a próg załadunkowy jest zerowy. Podłogę bagażnika możemy ustawić na niższej pozycji i wtedy próg załadunkowy tylko lekko się zwiększa. A pod podłogą jest wnęka, w której znajduje się koło dojazdowe oraz jeszcze trochę miejsca. Ruletę obsługuje się bardzo prosto, ponieważ jest na prowadnicach, a do tego ma specjalne miejsce pod podłogą. Kanapę możemy służyć za pomocą cięgien w bagażniku w proporcjach 1/3 do 2/3, bądź służyć samo środkowe miejsce. Wtedy pojemność rośnie nam do 1776 litrów, a podłoga jest całkowicie płaska. A i jeszcze plus za uchwyty do pasów. Przechodząc na tylną kanapę, możecie zauważyć, że drzwi otwierają się wystarczająco szeroko, więc nie ma problemu, aby zająć miejsce. Mam 172 cm wzrostu, siedząc sam ze sobą mam ogrom miejsca przed kolanami, a pod fotelem opuszczonym maksymalnie jest trochę miejsca na buty. Nad głową mam tylko 3 palce wolnej przestrzeni, jednak jak widzicie trochę zabiera jej okno dachowe. Sama kanapa jest całkiem wygodna, jednak niemal zupełnie płaska, a jej oparcie możemy wyregulować w naprawdę sporym zakresie. Zagłówki mają dużą regulację wysokości, a skrajne miejsca są podgrzewane oraz mają wejścia Isofix. Drzwi wykończone są przeciętnie, na górze zupełnie twardo. Wokół klamki takie ładne wykończenie o fakturze karbonu, niżej fragment z alkantary oraz skórzany podłokietnik, który jest w miarę miękki. Niestety znalazło się tutaj też trochę piano black, za to na dole ładny srebrny akcent na głośniku. Kieszenie w drzwiach są dosyć małe,
A na zagłówkach foteli mamy taki fikuśny kształt, który bardzo dobrze sprawdza się jako wieszak. Niestety, sam tył fotela wkończony jest twardo. Mamy kolejny haczyk, gazetowniki oraz wejście USB-C w ciekawym miejscu z boku foteli. Na środku klatki nawiewów ze sterowaniem trzecią strefą klimatyzacji oraz taka mała półeczka. Na środkowym miejscu całkiem miękki otwierany podłokietnik, który jest dosyć krótki, ale ma 2 uchwyty na kubki. Tunel centralny jest niski, jednak dosyć szeroki, więc środkowy pasażer musi podkradać miejsce na buty innym i będzie miał trochę twarde oparcie. A do tego mocowanie środkowego pasa znajduje się niestety w podsufitce. A, jeszcze pod koniec testu odkryłem ciekawą rzecz. Chodzi o sterowanie tylnymi szybami. Oczywiście są one elektryczne, jednak nie mają funkcji automatycznej, co w samochodzie za taką cenę nie przystoi. Ale dobra, przechodząc do przodu, witają nas całkiem ładne fotele. Siada się na nich bardzo wygodnie, a pozycja jest tutaj typowa jak dla SUV-a, więc siedzimy wysoko i bardziej wyprostowani. Fotele są wykonane ze skóry wegańskiej, połączonej z zamszem. Mają takie ciekawe kontrastujące białe paski oraz logo GT Line. Pierwszy raz spotkałem się też z takim dziwnym szwem przy boczkach. A będąc przy nich, oparcie jest lekko wyprofilowane, podobnie jak siedzisko, które jest jednak za krótkie nawet jak dla mnie. Fotel kierowcy regulowany jest elektrycznie w 8 kierunkach wraz z podparciem lędźwiowym, a fotel pasażera w 6 i do tego bez regulacji lędźwi. Mam też regulację mocowania pasów, za co plus. Deska rozdzielcza zupełnie nie przypomina poprzednika i prezentuje się bardzo ładnie i nowocześnie. Zdominowana jest przez 2 ekrany, do których przejdziemy za chwilę. Najpierw jednak kierownica, która jest skórzana, miękka i dobrze trzyma się w dłoniach. Ma sporo fizycznych przycisków, kilka srebrnych akcentów, napis GT Line i łopatki do zmiany biegów. Za kierownicą znajduje się szeroki, błyszczący pas. Są to połączone 2 ogromne ekrany o przekątnej 12,3 cala każdy. Jest to rozwiązanie znane z Mercedesa, jednak tutaj Kia je lekko zakrzywiła, dzięki czemu można z nich łatwiej korzystać. Na ekranie za kierowcą są zegary cyfrowe, jednak oprogramowanie jest takie samo jak w Exidzie, więc nie będę poświęcał mu za dużo czasu. Mamy takie same motywy wyświetlania informacji, jednak tutaj mogą się one zmieniać wraz z wybranym trybem jazdy, które o dziwo są tylko 2. To co je natomiast wyróżnia, to rozszerzenie funkcji martwego pola. Po włączeniu kierunkowskazu na jednej z tarcz pokazuje się nam obraz z kamery umieszczonej pod lusterkiem, która dokładnie pokazuje, co znajduje się z boku samochodu. Drugim ekranem jest główny wyświetlacz multimediów. Jest on naprawdę ogromny, ma super rozdzielczość, a system jest dokładnie taki sam jak w Exidzie. Działa sprawnie, ma ładne grafiki i mój ulubiony widok startowy. Mamy oczywiście CarPlaya i Android Auto. CarPlay działa bardzo dobrze i płynnie. Niestety połączenie jest tylko przewodowe i to jedynie przez zwykłe USB. Mój egzemplarz wyposażony jest w zestaw audio Harman Kardon z 8 głośnikami, w tym subwooferem. Jak na brandowane nagłośnienie spodziewałbym się czegoś więcej, a było po prostu poprawnie. Mamy też tutaj system kamer 360 stopni, których jakość jest w zupełności wystarczająca. Linie skręcają się wraz z ruchem kierownicy, a do tego mamy taką ciekawą opcję. Pozwala nam ona dokładnie obejrzeć, co dzieje się w oku samochodu i porównując to na przykład z systemem w RAV4, to jest przepaść. Oczywiście na korzyść Kii. Poniżej mamy taki bardzo ciekawy dotykowy panel z pokrętłami. Jak widzicie, teraz są tutaj skróty do konkretnych funkcji systemu rozrywki, ale jednym kliknięciem możemy je zamienić na panel klimatyzacji. Zmieniają się też wtedy funkcje przypisane do obu pokręteł, co jest całkiem sprytne. A sam panel super reaguje na dotyk i użytkowało mi się go naprawdę dobrze. Na konsoli centralnej mamy przyciski do podgrzewania foteli oraz kierownicy, a także pokrętło skrzyni biegów z przyciskiem P. I tutaj tłumacze w Kii muszą się poprawić, bo niestety tak nie używa się słowa załączyć. Taka mała uwaga. Ale dobra, wracając. Dalej mamy pokrętło wyboru trybów jazdy, auto hold, który wystarczy raz włączyć i nie będzie się resetował, a także przycisk od systemu kontroli zjazdu, którego obecność, nie powiem, zdziwiła mnie trochę. Za to przycisk hamulca postojowego znajduje się nad lewym kolanem. Na podsufitce mamy przełączniki od sterowania ogromnym oknem dachowym, którego przednia część może się otwierać. Kia Sportage jest wykończona dosyć przeciętnie. Góra deski rozdzielczej lekko ugina się pod palcem,
piano black wokół nawiewów, a niżej listwastego ala karbonu. Cała konsola centralna wykończona odbijającym światło i rysującym się piano black, a jej boczki są zupełnie twarde. Na szczęście środkowy podłokietnik jest miękki. Piano black znajduje się nawet na manetkach od kierunkowskazów i wycieraczek, co jest naprawdę niepotrzebne. Przednie drzwi wykończone są trochę lepiej od tylnych. Góra lekko ugina się pod palcem. Wokół klamki to ładne tworzywo, poniżej taki dziwny, cienki pas zupełnie twardego plastiku, a niżej już alcantara i skórzany, wystarczająco miękki podłokietnik. Wokół przycisków znowu piano black, a w miejscu, gdzie możemy opierać kolano, twardy plastik. Ja naprawdę kompletnie nie rozumiem, czemu producenci dają miękki materiał na górę dyski rozdzielczej, której nikt na co dzień nie dotyka, jeśli w miejscu, gdzie mamy ciągle kontakt z samochodem, jest całkowicie twardo. Bez sensu. No ale dobra, zobaczcie teraz na szybko schowki i idziemy pod maskę. Obecnie gama silnikowa Kia Sportage nie jest za bardzo rozbudowana. To co widzimy w cenniku nie jest niestety aktualne i w tej chwili do wyboru mamy 3 opcje napędowe. Podstawowy silnik 1.6 turbo o mocy 150 koni mechanicznych, który występuje obecnie tylko ze skrzynią manualną. Najdroższą wersją jest hybryda plug-in z tym samym silnikiem, jednak o mocy 180 koni mechanicznych, który łączy się z silnikiem elektrycznym 91-konnym i łącznie generuje 265 koni mechanicznych. W tym przypadku mamy tylko napęd na 4 koła i skrzynię automatyczną o 6 przełożeniach. Środkowym wariantem jest pełna hybryda, która może występować z napędem na przód lub na 4 koła. Właśnie ją mam u siebie pod maską. Ma ona trochę słabszy silnik elektryczny od plugina o mocy 60 koni mechanicznych, a zespół napędowy łącznie generuje mocy 230 koni mechanicznych i moment obrotowy 350 Nm. Posłuchajcie teraz, jak brzmi silnik oraz wydech. Także jak słyszeliście, nic szczególnego, więc przejdźmy dalej. Kia deklaruje, że Sportage z tym układem napędowym do setki przyspieszy w 8 sekund. I teraz powinienem wam pokazać próby dynamiczne, ale jak mogliście zauważyć, odebrałem ten egzemplarz jako samochód zupełnie nowy z przebiegiem około 20 km, a nagranie takich prób wymaga jednak mocnego traktowania silnika, które nie jest wskazane podczas jego pierwszych kilometrów. Także będą wam musiały wystarczyć moje same wrażenia z jazdy. Jako, że dostałem na testy wersję hybrydową, to siłą rzeczy będę ją porównywał do benchmarku w tej klasie, czyli Toyoty RAV4. Te dwie konstrukcje hybrydowe troszkę się od siebie różnią. Ta w Toyocie bazuje na dużym silniku wolnossącym oraz skrzyni bezstopniowej ECVT, a ta w Kii na mniejszym silniku Zatos Turbo oraz skrzyni automatycznej z 6 przełożeniami. Na korzyść Kii działa tutaj sam fakt, że mamy fizyczne biegi, więc przy długim maksymalnym przyspieszaniu i męczy nas buczenie silnika, tylko skrzynia ładnie zmienia biegi. Jednak w RAV4 dzięki skrzyni bezstopniowej jeszcze płynniej działa to przełączanie się pomiędzy trybami pracy, a także sama reakcja na gaz jest po prostu szybsza. Tutaj, jadąc na samym silniku elektrycznym i chcąc mocniej przyspieszyć, skrzynia potrafi się zawahać, który bieg powinna wybrać. I oczywiście w międzyczasie pomaga moment obrotowy silnika elektrycznego, jednak w Toyocie działa to po prostu natychmiastowo, a tutaj trzeba czasami chwilę odczekać. Natomiast jak już zaczniemy przyspieszać, to jest naprawdę bardzo szybko i ewidentnie czuć tutaj już dużą moc. Umówmy się jednak, że głównym założeniem hybrydy jest zmniejszenie spalania i tutaj w Kii jest różnie.
W mieście Sportage spalał mi około 5,5 litra na 100 km, co przy takiej mocy jest naprawdę super wynikiem. Poza miastem, przy 90 km na godzinę, było to zaledwie 4,5 litra, co jest jeszcze lepszym rezultatem. Jednak, po wyjechaniu na autostradę, hybrydowy Sportage podwaja ten dobry wynik. Spalanie rośnie aż do 9 litrów na 100 km i to jest naprawdę dużo. RAV4, która nie jest wzorem aerodynamiki, paliła mi cały litr mniej. I być może tutaj widać właśnie zalety dużego silnika w Toyocie. Zauważyłem też, że obie hybrydy działają trochę inaczej podczas jazdy w mieście. Toyota podczas nawet mocnego ruszania korzysta tylko z silników elektrycznych, a dopiero powyżej pewnej prędkości włącza się silnik spalinowy, który wspomaga przyspieszanie. Kia natomiast często rusza i od razu włącza silnik spalinowy, a dopiero potem przy utrzymaniu prędkości i przy jej delikatnej zmianie korzysta tylko z silnika elektrycznego, nie angażując wcale spalinówki. Nie mi rozstrzygać, który system sprawdza się lepiej, jednak wiem, że najniższy wynik, jaki udało mi się osiągnąć na mojej standardowej trasie po mieście późną porą, to uwaga 3,3 litra na 100 km. Niesamowite. A moje spalanie z całego testu i przejechania niecałych 270 km wniosło 5,9 litra na 100 km. Zobaczmy teraz, jak Kia Sportage zachowa się na nierównej drodze. Jest naprawdę dobrze. Zawieszenie jest zdecydowanie bardziej nastawione na komfort, a do tego pomaga całkiem spory profil opony, więc jest wygodnie. Układ kierowniczy działa po prostu dobrze. Ma dosyć mocne wspomaganie, jednak nie jest to samochód, który w jakikolwiek sposób zachęca do szybszego pokonywania zakrętów i też nie do tego został stworzony, co czuć od razu po przejechaniu kilkuset metrów. Wyjedźmy teraz na autostradę. Tutaj Sportage radzi sobie poprawnie. Na pewno jest wyciszony lepiej od Toyoty RAV4 pod każdym względem, co umówmy się trudne nie jest, jednak sporo mu brakuje do Mazdy CX-5, nie mówiąc już o DS7 Crossback. Sportage wyposażony jest też w adaptacyjny tempomat, który działa dobrze. Super radzi sobie z utrzymaniem dystansu od samochodu poprzedzającego, działając w pełnym zakresie prędkości. Podczas jazdy autostradą, bazując na danych z nawigacji i odczytanych znakach, Kia potrafi się też sama dostosować do ograniczenia prędkości i to bez potrzeby potwierdzenia przez kierowcę. Jednak w odróżnieniu od Travel Assista z grupy Waga, robi to dopiero za znakiem, co jak wiemy jest już niezgodne z prawem. Tempomat super też utrzymuje samochód na środku pasa ruchu, jeśli pasy są namalowane. Niestety ma problem z ustaleniem końca jezdni, gdy namalowany pas zamieni się np. w krawężnik i wtedy musimy przejąć kierowanie. Jak widzicie, Sportage stał mój test szykany, jednak poza nagraniami robiłem go jeszcze kilka razy i za każdym razem go oblał, więc widocznie zmotywował się na występ przed kamerą. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Po otwarciu z kluczyka z przodu włączają się reflektory, z boku brak lampki pod lusterkiem, za to oświetlona jest przednia klamka, a z tyłu włączają się lampy. Bagażnik dobrze oświetlony lampką LED, z tyłu na kanapie bardzo jasno za sprawą lampek LED na podsufitce, a podczas jazdy podświetlone mamy przyciski na drzwiach oraz panel klimatyzacji. Z przodu również bardzo jasno dzięki 3 lampkom LED. Zobaczmy, jak podświetlone jest wnętrze po odpaleniu. Zegary dobrze widoczne, na kierownicy wszystko podświetlone, nad lewym kolanem także, tak samo jak na drzwiach. Brak oświetlenia na nogi, na środku wszystkie przyciski ładnie podświetlone. Pod podłokietnikiem ciemno, a w schowku przed pasażerem zwykła żarówka.
Na podsuficie przyciski nie są oświetlone. Lampki przy lusterkach trzeba manualnie włączyć i są to tylko zwykłe żarówki. We wnętrzu mamy też ładne oświetlenie ambientowe na tunelu centralnym i przed pasażerem. Możemy dostosować jego jasność oraz kolor, który może być zależny od trybu jazdy, lub możemy wybrać spośród tych przygotowanych przez Kię. A jeśli żaden nie przypadnie nam do gustu, to naciskamy kolor niestandardowy i wybieramy spośród gamy 64 kolorów. Na kamerze cofania widać sporo szumów, jednak biorąc pod uwagę całkowitą ciemność otoczenia, radzi sobie ona całkiem dobrze. Tak prezentuje się oświetlenie zewnętrzne Kii Sportage. Z przodu bardzo oryginalny wygląd reflektorów LEDowych wraz z kierunkowskazem oraz światłami przeciwmgielnymi. Z boku na lusterku LEDowy kierunkowskaz, a z tyłu lampy w technologii Full LED i niestety zwykłe żółte podświetlenie tablicy rejestracyjnej, które psuje trochę wygląd w nocy. Tak na postoju prezentują się reflektory. Światła mijania świecą bardzo mocno i szeroko, a światła drogowe wydają się być dosyć wąskie. Jednak, jak możecie zobaczyć podczas jazdy, nie są to zwykłe reflektory. Kia nazywa je inteligentnymi światłami adaptacyjnymi, czyli są to po prostu światła matrycowe. Mają one mnóstwo stref, które na bieżąco wygaszają się i włączają, aby dać nam jak najwięcej oświetlonej przestrzeni. Możemy też ustawić, od jakiej prędkości chcemy, aby ten system działał, co jest przydatne, ponieważ nawet jadąc wolno, możemy z niego korzystać. Jednak, jak widzicie, czasami nie wyłączy tych stref na czas, przez co oślepiamy innych, co jest po prostu niebezpieczne. W dodatku, pierwszy raz spotkałem się z tym, że ten system działa też, kiedy jedziemy w mieście po normalnie oświetlonej drodze. Możecie zobaczyć to po symbolu świateł drogowych na zegarach i po tym, jak oświetlone są znaki przy drodze. Jest to o tyle bez sensu, że piesi nie chodzą z lampami, więc samochód ich nie rozpozna i będzie ich oślepiał długimi cały czas. A tak prezentują się reflektory na autostradzie. Porozmawiajmy teraz o cenie. Ceny Kii Sportage zaczynają się od 120 000 złotych za bazową wersję M z silnikiem czysto benzynowym. Aby kupić hybrydę, musimy wejść na wyższy poziom wyposażenia L, wtedy dopłata do silnika 150-konnego wyniesie 28 000 złotych, a do napędu na 4 koła kolejne 9 000. Po hybrydę plug-in musimy jeszcze głębiej sięgnąć do kieszeni i dopłacić następne 23 000 złotych. Tak wygląda zupełna baza i raczej nie zobaczycie jej za dużo na ulicach, ponieważ nie ma nawet automatycznej klimatyzacji czy czujników parkowania. Tak w kontraście wygląda najdroższa wersja, hybryda plug-in w wersji GT Line z kilkoma pakietami, której cena to już 243 000 złotych. Jeśli miałbym wam polecić konkretną konfigurację, to byłaby to pełna hybryda z napędem naprzód w wersji Business Line, która jest już bogato wyposażona, a jej cena to 183 000 złotych. Tak więc, przechodząc do podsumowania, uważam, że Kia Sportage jest dobrą, tanią opcją w swoim segmencie. Tak, niestety teraz 180 000 złotych za hybrydę z dobrym wyposażeniem w tej klasie to jest naprawdę dobra cena. Jeśli szukacie hybrydy i z różnych powodów nie chcecie wybrać RAV4, to uważam, że Sportage jest dobrą alternatywą, mającą kilka wad, ale też przewag nad Toyotą. Także dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania albo uwagi co do tego testu, to zapraszam do sekcji komentarzy. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji oraz lajka i widzimy się w następnych filmach. Bye!